No więc dobry, jak widzicie, praca nad kocem wre, kolejny motek. Niestety motki, jak pamiętacie, nie dotarły ostatnio. Panie były po targach i były trochę zakręcone i zmordowane i miały tylko już granatowy, ale to nic, bo jeszcze mam trochę czerwonych, więc akurat przez weekend przerobię. I w przyszłym tygodniu mam trasę po Niemczech i później może będę znowu w Opolu, to może mi wyślą. Albo może do domu zjadę, zobaczymy jak tam się ta robota będzie układać. Bo jak to na gabarytach się wszystko trochę zmienia, więc no nic, będzie jak będzie. W każdym razie, na razie jeszcze czerwony dorabiamy, więc zobaczymy jak wyjdzie. Jeżeli się zastanawiacie jaka jest koncepcja na ten koc, to jej brak. Wyjdzie jak wyjdzie. To jest taki koc gabarytowy. Będzie jak będzie. Cały czas myślę o tym, co dzisiaj zjeść na śniadanie. Coś mi, powiem wam, chodzi po głowie, żeby sobie zrobić omlet. Tylko jeszcze nie wiem, czy na słodko, czy na słono. Nie mam też mąki, ale mam za to mąkę z ciecierzycy, co by nakazywało robić omlet na słono. Ale mam banany i sobie myślę, że może jednak na słodko. Dzisiaj pojedziemy wieczorem tankować, to może kupię rzeczywiście mąkę i może rzeczywiście by zrobić sobie naleśniki przez weekend. Trochę mi się tęskni za Wolwi, wiecie? Pojechałabym czasem gdzieś w Wolwi. Ale się cieszę mega, że Wolwek w końcu ma zlecenia. To jest w ogóle niesamowite, że te wszystkie zlecenia, które ja teraz mam, to są od TAG, czyli firmy, w której pracowałam przez tyle lat. Niezłe jaja, nie? No ale fajnie, bardzo się cieszę. Jestem bardzo wdzięczna. Szkoda, że nie mogę pokazywać wam ładunku, bo były wtedy takie fajne zdjęcia, wiecie, konwojowe. Bo to wszystko konwoje przecież, no ale fajnie w ogóle, że jeździmy. I to tak po wielu latach razem przejeżdżonych, teraz znowu razem, tylko w innej konfiguracji. I co? Jak wam się podoba? Ciekawe. Wszystki się robi taki jak koc. Przedtem był taki sztywny. Ten koc to po prostu ja na koniec, chociaż już teraz nie sprawdzę, bo te chyba zakupy na Allegro po roku się kasują na koncie. Ale zrobimy to tak, że my go zważymy. O, i to jest sposób, żeby wiedzieć ile wełny tutaj poszło, a wiemy, że za 100 gram jest 37 zł. No to pomnożymy po prostu, czyli za kilogram jest 370. Więc już wiadomo, 10 kg tutaj nie będzie, ale mi się zdaje, że 5 będzie. No dobra, jest kilka rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, kupiłam sobie olejek rozmarynowy, bo te moje włosy są trochę, jak miałam więcej w domu, to one się poprawiły. To jest szampon, podobno tak można. Generalnie olejek rozmarynowy dawany na skórę głowy podobno przyspiesza wzrost włosów, więc można go wścierać. To jest w ogóle taki esencjonalny, ale, o patrzcie, ale się w sumie już do takiego czegoś, no dobra, to jest szampon. Tylko teraz, żebym wiedziała, że to jest szampon. Jest to dla mnie ciekawe. No i właśnie, że rozmaryn podobno pobudza skórę głowy i jakoś tam przyspiesza, nie przyspiesza, tylko pobudza krążenie i odżywianie tym samym i niby włosy dzięki temu rosną. Podobno mężczyźni często używają, jak łysieją. No ale w każdym razie można wcierać. Ja wtarłam i dopiero później jak wtarłam całą taką butelkę, oczywiście na tam, nie wiem, kilka razy, nie we włosy, tylko w skórę głowy, to się dowiedziałam, że można sobie poparzyć tak skórę głowy. Ciepło, czułam ciepło, ale myślałam, że to ma tak działać właśnie. No i w każdym razie przeżyłam. A można też potem do szamponu dodawać. Pewnie działanie jest trochę gorsze, no bo szampon się nakłada i się zmywa, ale lepszy ryc niż nic. No dobra. No więc koncept dzisiaj na śniadanie jest taki, Druga? Skąd się druga wzięła? O kurde, druga. No ale jak się nocą jedzie, a jutro jest długa noc, to znaczy dzisiaj jest długa noc, no i dzisiaj na jutro. No to w takim razie jest późne śniadanie, bo ja też nie lubię jej rano jeść, jak już wiele razy mówiłam. No ale teraz sobie zrobimy omlet z mąką z ciecierzycy. Niech będzie. Generalnie mąka z ciecierzycy charakteryzuje się tym, że ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że się bardzo wolno spala, uwalnia glukozę do krwi i to jest fajne. Więc generalnie tylko tak. Dlatego by mi się kminy rzymskie przydało. Nie mam. Co się stało, że nie mam kminu rzymskiego i chili nie mam. Pieprzu nie mam. Nic tutaj nie mam. Oj, oj, oj. Trzeba troszkę to uzupełnić. Ostatnio powrzucałam, bo mnie wkurzało. A teraz bym chciała, a nie mam. Spróbujmy. To mówią... A, trochę więcej.
próba nie strzelba czasami. Mniejsze z tym, dobra. To może sobie zblendujemy. Osobno pierwsze jaja, później mąka. No dobrze. Teraz mąka z ciecierzycy. Dawniej miałam swój blender, pamiętacie? Ale kurczę, wszystko mi dalej leci z rąk. Jestem strasznie nieporadna. Trzeba przeżyć. I nie rozsypać. Ja to rozsypię. Kurde. Teraz już mi się ręka trzęsie. A jeszcze troszkę. No, więc zrobię sobie taki omlet. A później... I to... Ta mąka z ciecierzycy w omlecie generalnie... Muszę zaraz to pozatykam. Musi się trochę rozmoczyć. Nie można od razu smażyć, bo będzie taki chamski. Tylko to jest dobre na śniadanie, ale takie jak ma się czas na śniadanie, żeby robić. No niech sobie tam ścieknie. No dobrze, w każdym razie musi tak postać 20, no dobra, 15-20 minut. Wtedy będziemy smażyć, a ja sobie w międzyczasie, wiecie co zrobię? Kroję paprykę. Dzisiaj pamiętajcie, żebym kupiła zwykłą mąkę, bo będziemy robić naleśniki przez weekend. Czy wy wiecie, że ta butelka ma 4 lata? Zrobiłam ją, jak byłam w Discovery Channel w Turcji. Wykręciliśmy przygody trackerki. Generalnie po prostu w Rumunii kupiłam ten nóż Fiskarsa, żeby na trasie mieć cokolwiek. Jakby się tam gdzieś zdarzyło, że będzie po prostu trzeba, bo nie wzięłam ze sobą. Jakieś tam, wiecie, miałam widelce i to się wszystko rozsypywało, wiadomo. No więc kupiłam to. Znaczy nie kupiłam, Jezu, bo nie myślę. Ja nie mogę, jak ja dzisiaj... To nie jest pora do życia. Chodzi o to po prostu, że tą butelkę to przecięłam, będąc właśnie nagrywając jeszcze program w 2020 roku i jakoś tak cały czas jest. Ale nie wiem, czy ja już wam mówiłam, czy nie, ale coś tak czuję, że ja wszystko wywalę z tego Volvego. Jakoś tak przedtem miałam takie podejście i ja cały czas mam takie podejście, tylko po prostu chyba trzeba zrobić jakąś zmianę, że lubiłam mieć takie rzeczy, że wiecie, że ta deska to jeszcze z gabarytów, że nie wiem, talerze tak samo i że jakieś rzeczy, które w ogóle w Ameryce były ze mną i kubki i tak dalej, że w sensie, że tak lubiłam w ogóle nic nie kupować i tak przynosić jedno z jednego miejsca na drugie cały czas to samo. Ale powiem wam szczerze, że coś mi się po prostu już odwiedziało. Nie, że się odwiedziało, tylko po prostu potrzebuję świeżości. Już tak czuję, że to wszystko jest takie cały czas to samo i takie stare. Kurde, potrzebuję czegoś nowego, czegoś świeżego. Jakąś taką nową energię wprowadzić do tego auta i nawet tą deskę wypieprzyć. I tak sobie właśnie pomyślałam, że już sobie wstępnie znalazłam deskę zupełnie inną do krojenia. I pomyślałam sobie, że kupię sobie nowy talerz, nową miseczkę, ale później sobie pomyślałam w ogóle, że może by to tak zrobić, że ktoś mi zrobi. W sensie, wiecie, jak jest taka ceramika ręcznie robiona, wypalana, malowana. Dużo jest takich artystów i sobie pomyślałam, że gdzieś taki znajdę i to, że ktoś mi zrobi jakiś taki ładny projekt, że będzie napisany na przykład Volvek wielki, albo Imagination, albo coś takiego. Wiadomo, że ręczna robota kosztuje, ale ja nawet w swoim własnym domu mam kilka takich jakichś naczyń, tylko że już kupionych, gotowych, ale właśnie od takich malutkich pracowni. To zawsze bardzo dużo kosztuje, ale na razie się podoba i pewnie też długie lata będzie. Czyli mamy to, mamy tu jeszcze sałatę, która mi została, też trzeba ją zjeść. W sumie nie będę mieszać, normalnie w domu to bym zmieszała, a tutaj to po prostu nasypię na patelnię. Nie mam żadnej łopatki, ale jakoś sobie poradzimy, nie? Papryka od mamy. Myślicie, że już czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Czekamy. To możemy w tym czasie co? Może przygotować patelnię? Tak. Ja nie pamiętam, kiedy ja ją kupiłam, ale po co mi taka wielka patelnia? Nie wiem. Chyba sobie myślałam, że po prostu będę w niej gotować wszystko na nas. I to jest mądre, ale jednocześnie głupie. Duże miejsce zajmuje. Tu jest patelnia. Ale jeszcze gaz. Widzicie, co się ze mną dzisiaj dzieje? I to drugi dzień. Ja jadę z tą nową ciężarówką. Wiecie, jak ja muszę uważać? No. Dobra, jeszcze 10 minut będziemy smażyć. No dobra, smażymy. Nic nie rozwalić. To jest cel. Nie, że zrobić jedzenie. Nic nie rozwalić. Musi nagrzać porządnie, żeby się nie przyklejało. No dobra, chyba już.
krzywo jest, albo krzywo stoimy. I co? Gumy podłożę do życia. Wkładam gumy do życia, wiecie? Teraz jeszcze tak zrobimy. No dobra, resztę damy żywe na górę. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? Jak ja mam teraz tam dostać? Chodźcie. Tak to wygląda i teraz to przykryjemy, żeby się dobrze smażyło. Powoli. No i słuchajcie, patrzcie. Jak się dobrze nagrzeje tłuszcz i patelnię, to się nie przykleja. No jest też nowa patelnia, nie ma co tam wydziwiać, ale generalnie tak zazwyczaj jest. I teraz ja nie mam łopatki, nie mam nic, więc po prostu zrobię to tak. I teraz tak. Trochę tu zostanie, no ale teraz powycieramy i po bólu. A on się tutaj ładnie usmaży. To wypłuczamy. Nie jeść surowego ciasta. A szybciej się płucze, jak jest wytarte. Dobra. Oczywiście, że ręcznik mam tam po drugiej stronie. No ale dobra. Trzeba jeszcze trochę i będzie już dobre. Więc już wyłączę, bo patelnia ma swoją temperaturę w ramach oszczędzania gazu. Coś tam spadnie. Można by awokado jeszcze dołożyć, ale to nie dziś. No więc generalnie ustawiłam telefon tak, żebyście mogli widzieć całe przygotowanie. Niestety nie wyszło, bo okazało się, że telefon trzeba włączyć, żeby nagrywał, ale oto jest moje śniadanko. Omlet z ciecierzycy z pastą curry. No i takie coś. Płyn do spryskiwaczy. Z tego wynika, że siodło jest wolne. Wszystko jest na naczyniu. To też zresztą widać tutaj, widzicie? A tutaj jest szczelina. Takie tankowanie to niestety, ale też kosztuje tak naprawdę dodatkowe pieniądze, bo jest 12 km do stacji, a później znowu jeszcze będzie jakieś spięcie. Jest blisko, ale czy tu, czy tam gdzieś, tak wczoraj byliśmy przy zjeździe, no to dalej tak czy inaczej to zawsze jest około minimum 20 km. Jak jest 20 km, to i tak już jest dobrze, tak łącznie. Powiem wam szczerze, że jak teraz nie mam tej naczepy, to jest mi strasznie się wydaje, że w ogóle światła nie mam. Może też przez to, że mam światło, to nie wiem. No nic, co gasimy. Ale pachnie to jest, Jezu, ja się poddam dzisiaj.
Nie rób tego. Piątek w nocy pracujesz i nie pozwolisz sobie na KFC. Drugi weekend w trasie? Nie, jedz KFC to ścierwo. Ścierwo, ale... Może? Wolny ten instrybutor. Instrybutor, panie Szel! Tutaj zlejemy, wyciągniemy sobie tak, to coś, tutaj co mamy. Zlejemy pod sam korek. Od momentu, w którym wybiło, było 655. Ile nam jeszcze wejdzie? Myślicie? 50, 100? Obstawiajcie. Ale ten KFC pachnie. Jezu, nie oprę się. Nie dam rady. No dobrze. 717. Tak wam już skrócę, bo sobie coś tam musiałam poładować internetowo. W skrócie to już się podpinamy. Wiadomości dobrych to jest taka, że naczepa stoi, nie stoczyła się, nic się nie stało, nie złamała się, mimo to, że waży 100 ton. A ze złych takich zrobiłam zakupy i kupiłam dużo rzeczy, wydałam 240 zł. Podpinam się. Jeszcze jest kiedy odpocząć. Teraz czas na pierogi. Pewnie niektórych zawiodłam, ale wyobraźcie sobie, że nie kupiłam tam tego KFC. Nie poszło. Nie bałam się też, bo były kolejki. Stwierdziłam, że to się wykąpię w Niemczech. Miałam to się wykąpać, fajnie by było jechać takiej czystej. No ale to nie dziś chyba jednak. Teraz schowam jeszcze jakieś tam, co kupiłam. To trzeba do lodówki, więc generalnie to co takiego, Jezu, te ceny są straszne. Teraz, że na granicy, to wiadomo, że na granicy, nikt nie kupuje na granicy mądry, ale ja chciałam tylko mąkę, mleko i w sumie tyle, a tam jaja, wiecie ile jaja kosztują? 15 zł. Masło orzechowe 20 zł. Takie małe, przypomnę wam, ale za to zatankowanie dostałam kanapkę taką, nie byle jaką, bo jest i sałata, jest jajko, szynka, ogórek. Nie, bo amerykańska to była biedna. Amerykańska by była z majonezem i z tym. I z jakąś taką szynką ścierbowatą. Zielonego to by tam nic na pewno nie było. Dobra, to co? Przyjemy te pierogi? Nie ma czasu wykładać zakupów, bo ja jestem głodna. I to już jest ten etap, że to już jest niebezpiecznie głodna jestem. Powiedzcie mi, bo ja mam wątpliwości co do ilości. Czy on... To nie jest dla mnie za mało. Ale dwa razy tyle to jest, wydaje mi się, być troszkę za dużo z kolei. No i tak, ani to tak, ani to tak. Troszkę mi damy czasu.
Lubię generalnie podsmażone pierogi. Zobaczymy, jak mi się je uda zrobić. To są z mięsem. Nawet wtedy jest takie pierogi kupowane z Biedronki, ale powiem wam szczerze, że jak zobaczyłam, to miałam taką ochotę na pierogi, a wiedziałam, że w Niemczech to na pewno nie wiem pierogów przecież. Stwierdziłam, dobra. To jest ten moment na test pierogów z Biedronki. Więc sobie też okażę, czy robimy drugą porcję, czy nie. Widzicie? Moje banany tam zasłaniają najważniejszy widok, jakim jest dzisiaj, jakim są dzisiaj pierogi. No dobrze. W sumie to tak można by się spodziewać. Jak pierogi z Biedronki, czyli mamine to nie są, ale jakieś takie najgorsze też nie są. Czy wiecie, że ja sobie dzisiaj też kupiłam piwo? Normalnie domowe pierogi to się tak na pół kroi i wtedy się je tak po połowie, ale te są takie małe, że raczej jak nie ten raz. A gorące też. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Aaron Lada, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc i Michał Chojnacki. Dzięki.